patera, będzie sztuczka. W środku widać, że nikogo nie ma. Ja mam kluczyk. Auto zamknięte. Trzymamy przycisk hold. Słychać, że coś się dzieje. Wciskamy to. Jedzie sam. Sam. Co to za czary? Co to za czary? Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kia Sportage. Wreszcie jest. 5. generacja Kii Sportage, na którą trzeba było czekać dodatkowy rok. Dodatkowy rok, bo auto miało zostać zaprezentowane w 2020 roku, ale niestety samochód nie spodobał się wizualnie prezesowi Kii i kazał zmienić projekt. No i rok później projekt został zaprezentowany i w 2021 roku dostaliśmy nową, 5. generację Kii Sportage, która robi wrażenie. I to duże. Zwłaszcza jak patrzymy na poprzednie generacje, które raczej były mocno stonowane stylistycznie. I co ciekawe, pomimo tego, iż poprzednia, 4. generacja sprzedawała się świetnie, to producent postanowił kompletnie zerwać z jej wizerunkiem i stworzył auto zupełnie na nowo, niemal kompletnie nie nawiązując do poprzednika. W sumie szanuję za odwagę, chociaż sam nie wiem, czy to nowe auto jest ładne, czy brzydkie. Na pewno jest inne, ciekawe i nie sposób pomylić go z jakimkolwiek innym autem na rynku. To, co budzi moje wątpliwości, to te czarne elementy, które są na klapie czy na boku auta, które mocno kontrastują z testowanym zielonym kolorem. Ale przy okazji, jak odbierałem auto, to trafiłem na czarną sztukę i tam samochód wyglądał znacznie lepiej. W czerni i w pakiecie GT Line jest taki fajny bandzior. Taka mi się podoba. I tutaj taka moja uwaga. Ten czarny element na klapie jest dość kiepsko pomalowany i jest taki efekt, jakby był cały porysowany oraz efekt takiej pomarańczowej skórki. Sprawdziłem kilka innych egzemplarzy i każdy miał taki defekt, co jest dość dziwne. Sprawdźcie swoje egzemplarze, jakie będziecie oglądać albo odbierać. Wróćmy do wyglądu. To, co oczywiście zwraca na siebie uwagę najbardziej w nowym Sportage'u, to wzór przednich reflektorów, gdzie światła dzienne są w kształcie takiego zygzaka czy tam bumerangu. To mi się w sumie podoba i miło, że jest tak w każdym poziomie wyposażenia. W ogóle auto w każdym poziomie wyposażenia wygląda tak samo, czyli nie ma sytuacji, że w najtańszym wyposażeniu auto wygląda biednie. O nie, Sportage wygląda tak samo dobrze, zarówno w podstawowym wyposażeniu M czy tam L, tak samo i dobrze w usportowionym pakiecie GT Line, którego ja właśnie testuję. GT Line ma m.in. inne zderzaki czy grill oraz delikatnie inny wzór felg. Miło też, że GT Line nie ma atrap wydechów, tak jak to miało miejsce w poprzedniej generacji. W sumie to nowy Sportage 5. generacji w ogóle nie ma atrap. Miło. A jak już porównujemy do poprzedniej generacji, to warto powiedzieć, że auto jest o 3 cm dłuższe oraz o 1 cm wyższe i 1 cm szersze niż poprzednia generacja. Rozstaw osi również wzrósł o 1 cm. Chociaż jak popatrzyłem na auto z boku, to te proporcje są tak jakby delikatnie zachwiane i auto pod pewnymi kątami wydaje się za krótkie. I teraz ciekawostka. Wiecie, że na rynku m.in. amerykańskim nowy Sportage występuje z dłuższym o 14,5 cm nadwoziem? Przyznacie, że wtedy auto ma znacznie lepsze proporcje. Ale w Europie takiej wersji nie dostaniemy. W związku z większymi wymiarami niż poprzednia generacja, to w nowym Sportage'u urósł też bagażnik, który teraz ma od 526 do 591 litrów. Najmniejsza wartość jest dla wersji z hybrydą plug-in, a największa dla wersji zwykłej bez żadnych hybryd. Jako że mój egzemplarz ma klasyczną hybrydę HEV, to pojemność bagażnika wynosi 587 litrów. W sumie to tylko 4 litry mniej niż odmiana bez hybrydy. Aha, i poprzednia generacja miała kufer o pojemności od 439 do 503 litrów, czyli nowa ma o niemal 90 litrów większy bagażnik. Tylko tego kompletnie nie widać i coś czuję, że producent podaje pojemność bagażnika razem z tą dziurą pod spodem i to pewnie bez koła zapasowego. Według moich, pewnie nieudolnych, pomiarów wyszło około 450 litrów, plus oczywiście ta dziura z kołem dojazdowym, bo tego podczas pomiarów nie wyjąłem. Bagażnik można oczywiście powiększyć poprzez położenie kanapy, co robimy z poziomu kufra. W sumie to delikatnie jeszcze możemy zwiększyć pojemność bagażnika dzięki regulowanemu tylnemu oparciu. I to, co jest miłe, to w bagażniku pod podłogą mieści się ta roleta z góry. Regulacja tylnej kanapy przydaje się, bo tylko wtedy nie dotykam głową do dachu. Ale w sumie to też jest po części wina panoramicznego dachu. Bez niego pewnie jest kilka centymetrów więcej przestrzeni na głowę, więc jeśli nie musicie, to go po prostu nie dokupujcie.
Nowy Sportage za to bardzo miło zaskakuje ilością miejsca na nogi. Jest jej mnóstwo. Poza tym mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, a w opcji możemy tu mieć nawet 3-strefową klimatyzację. Ciekawym rozwiązaniem są też te wieszaki w zagłówkach oraz w tylnych oparciach, a także i złącza USB, z tym, że czegoś takiego nie dostaniemy w najtańszym wyposażeniu. Podobnie jak nie dostaniemy podgrzewanej tylnej kanapy, to też jest opcja. Szkoda też, że już z tyłu pojawia się piano black. Pora usiąść z przodu, gdzie witają nas opcjonalne, w pełni elektryczne fotele. Łatwo dobrać wygodną pozycję, chociaż jak dla mnie siedzi się tak troszeczkę nawet zbyt wysoko, trochę jak na stołku. Z drugiej strony, no to są właśnie zalety SUV-ów, że siedzi się wyżej i mamy lepszą widoczność. W Sportage'u jest jeszcze jedna wada, która dotyczy wyższych osób, ale i w sumie niekoniecznie, ale do niej przejdę za chwilę. Najpierw pokażę deskę rozdzielczą, która również jest zupełnie inna. Po pierwsze, teraz mamy inny układ zegarów i ekranu od multimediów, gdzie oba tablety są przyklejone razem do siebie, co przypomina układ, który znamy na przykład w Mercedesach. Czyli po lewej stronie mamy cyfrowe zegary, a po prawej mamy multimedia i inne bajery z naszej Kii. Ale żeby nie było tak kolorowo, to w podstawie Sportage nie wygląda tak efektownie. Owszem, wciąż mamy 2 ekrany, ale niestety nie są one tak ładnie połączone i mają wtedy widoczne ogromne ramki. Zresztą Mercedes w podstawie też ma takie ogromne ramki i też ma mniejsze ekrany. Ale co ciekawe, znalazłem jeszcze takie zdjęcie nowego Sportage'a, ale w Polsce każdy Sportage ma już kolorowy 8-calowy ekran, więc czegoś takiego podobno nie uświadczymy. Podobnie rzecz ma się z tym panelem od klimatyzacji oraz multimediów, który jest taki sam jak w elektrycznym EV6. Otóż tu są różne funkcje poukrywane pod różnymi widokami. Ciekawy bajer, chociaż nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie i tu podobnie. W podstawie mamy klimatyzację manualną z takim sterowaniem, następnie mamy takie sterowanie, czyli również fizyczne przyciski, ale z małym ekranem, a w najwyższej opcji mamy taki właśnie panel jak w testowanym egzemplarzu. W sumie to ten środkowy panel był dla mnie najlepszy. I teraz wracając do tego problemu wysokich ludzi i w sumie nie tylko. Otóż osoby wysokie będą miały problem, żeby wieniec kierownicy nie zasłaniał im górnych wskazań prędkościomierza czy tam obrotomierza i tego ekonomizera. A każdy znowu będzie miał zasłonięte pokrętła, które są schowane nad naszym prawym kolanem. No to jest trochę słabe. Sam ekran od multimediów działa poprawnie i niestety czasem miewa opóźnienia. Ponownie to powiem, nie wiem czym to jest spowodowane, bo ten system działał kiedyś znacznie szybciej. Szybko za to działają zegary cyfrowe, które mają bardzo ładne grafiki. Mamy też kilka motywów do wyboru, albo możemy ustawić sobie, żeby zmieniały się one w zależności od trybu jazdy. Zegary też mają patent znany z innych Hyundai czy tam modelów Kia, czyli po włączeniu kierunkowskazu na zegarach pokazuje nam się obraz z bocznej kamery. No to jest miły i przydatny gadżet. Miłe są też materiały, które czuć, że są nieco lepsze. Wciąż nie są one jakieś super, ale są już naprawdę wystarczające, a do tego wszystkiego są świetnie spasowane. No posłuchajcie sami. Ładnie, prawda? Szkoda tylko, że jest mnóstwo piano black, które jest zarówno na boczkach drzwi, jak i na tym wielkim tunelu środkowym. Auto miało ledwo ponad 1300 km, jakie odebrałem, a już są elementy porysowane. Aha, i pamiętajcie, że mam najwyższe wyposażenie w podstawie. Raz, że tak jak mówiłem, są inne ekrany, a dwa, wszystko wygląda nieco bardziej plastikowo. I jak już narzekam, to w sumie zawiodłem się na audio Harman Kardon. Kosztują one 2500 zł ekstra i jak dla mnie, to gra zupełnie zwyczajnie. Po tej marce spodziewałem się znacznie lepszego brzmienia, więc myślę, że nie jest to obowiązkowa opcja. Ja bym jej na pewno nie wybrał. To pora teraz coś pochwalić, jak na przykład schowki. Tych jest sporo, zwłaszcza w tunelu środkowym, gdzie ma miejsce na telefon, klucze, portfel czy napoje. W opcji jest tu też zamykana ładowarka indukcyjna, czy nawet 2 złącza USB. Stare typu A oraz nowe typu C. Niestety komunikacja poprzez Android Auto czy Apple CarPlay jest tylko poprzez kabel typu A. Auto jest też już przygotowane do bezprzewodowej łączności z Apple CarPlay czy Android Auto, ale jeszcze nie dostało takiej aktualizacji, która pewnie nadejdzie niedługo. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Tutaj też są zmiany. 4. generacja pod koniec swojej produkcji miała pod swoją maską 3 różne silniki i 1.6. Jeden to wolno ssąca benzyna, drugi to turbodoładowana benzyna, a trzeci to turbodiesel. Dodatkowo diesel występował w 2 wariantach. Jeden bez, a drugi z miękką hybrydą. I tym sposobem mieliśmy moce od 115 w najsłabszym dieslu do 177 w najmocniejszej turbobenzynie. W nowym Sportage'u pierwsza zmiana to rezygnacja z wolno ssącej benzyny.
Druga zmiana to pojawiły się dodatkowe dwie hybrydy, czyli poza miękką hybrydą mamy też jeszcze taką klasyczną hybrydę HEV oraz taką plug-in, czyli PHEV, którą możemy ładować z kabla. I dzięki tym hybrydom znacznie wzrosły moce, bo teraz najmocniejszy Sportage może mieć aż 265 koni w odmianie PHEV. Poza tym, jak widzicie, benzyna turbo występuje w dwóch wariantach mocowych 150 lub 180 koni. Dodatkowo możemy wciąż mieć miękką hybrydę. Jedyne silniki, których nie ruszono, to diesle i w sumie miło, że wciąż są dostępne. Dodatkowo Sportage występuje zarówno z przednim napędem, jak i napędem 4x4 oraz może mieć jedną z 3 skrzyni biegów. Tak, aż 3, bo jest albo manual, albo dwusprzęgłowy 7-biegowy automat, albo klasyczny 6-stopniowy automat. 6-stopniowy automat mają tylko wersje hybrydowe HEV lub PHEV, a zwykła benzyna oraz diesel, a także i odmiany z miękką hybrydą mają dwusprzęgowy automat lub manual. Skomplikowane. Dobra, to zobaczmy, jaki ja mam zestaw. Pod maską pracuje zestaw hybrydowy o mocy 230 koni, czyli klasyczna hybryda, która zawsze jest połączona z 6-stopniowym klasycznym automatem. Ja w opcji miałem jeszcze napęd 4x4. W ogóle to silnik spalinowy 1.6 ma 180 koni, a elektryczny 60. Oczywiście moce się nie sumują liniowo, stąd też razem układ ma 230 koni. Jak słyszeliście, auto odpala się na silnikach elektrycznych niemal bezszelestnie, a silnik spalinowy włącza się dopiero jak go sprowokuje mocnym wciśnięciem pedału gazu albo jak skończy nam się prąd w akumulatorze. A ten ma pojemność 1,49 kWh i jest sprytnie ukryty pod tylną kanapą. Samochód nie ma trybu jazdy na samym silniku elektrycznym, ale ten sam włącza się naprawdę bardzo często w mieście, a to daje nam naprawdę niezłe wyniki spalania. W mieście przy spokojnej jeździe oscylowałem między 6 a 7 litrów, co w zimie i dla tak dużego samochodu jest chyba dobrym wynikiem. W trasie niestety jest dużo gorzej i przy 120 auto pali 8,5 litra, a przy 140 już ponad 10, a nawet i 11. Naprawdę sporo, moim zdaniem minimum o litr za dużo. Bak paliwa ma 52 litry, czyli o 2 litry mniej niż odmiana z miękką hybrydą. To pora sprawdzić osiągi. Katalogowo Sportage z napędem 4x4 powinien robić setkę w 8,3 sekundy, a z napędem naprzód 8 sekund. Czyli raz, że jest wolno jak na 230 koni, a dwa, że napęd 4x4 powoduje tylko straty, a nie poprawia przyspieszenia. No cóż, pora to sprawdzić. Mój wynik to 7,7 sekundy, czyli o 0,6 sekundy lepiej niż deklaruje producent, chociaż i tak powinno być kapkę szybciej. Ale co ważne, Sportage w każdym trybie robi taki sam czas, czyli nieważne czy mamy sport czy eko, czy mamy włączoną trakcję czy nie, zawsze auto robi 7,7 sekundy do setki. Samochód też nie ma żadnej procedury startu, nie da się nawet podpompować z hamulca. Czyli do setki jest przyzwoicie, podobnie jak i w trasie, ale powtórzę się, nie czuć tych 230 koni, powiedziałbym, że jest około 200. Jak widzicie, reakcja na gaz jest taka zwyczajna i w sumie niemal taka sama w obu trybach jazdy. W ogóle auto ma tylko tryb Eco albo Sport. Nie ma czegoś pośrodku jak Normal albo Comfort. Podobno inne wersje silnikowe mają taką opcję. Są za to 3 dodatkowe tryby jazdy w terenie, ponieważ tak jak mówiłem, mój egzemplarz miał opcjonalny napęd 4x4. Napęd sprawdziłem podczas mocno zaśnieżonych dróg i auto spisywało się naprawdę dobrze. Pewnie i łatwo wyjeżdżało z mocnego śniegu, ale oczywiście to nie jest terenówka, a przynajmniej nie na tych szosowych oponach. Nowy Sportage ma 17 cm prześwit, który jest o 2 mm mniejszy niż u poprzednika, czyli różnica jest praktycznie niezauważalna. Różnica jest natomiast w zawieszeniu, bo nowy Sportage może mieć teraz opcjonalne elektronicznie sterowane zawieszenie za 4500 zł, które wydaje się pracować bardzo dobrze.
Auto jest komfortowe, ale i zarazem bardzo dobrze się prowadzi, miłe zaskoczenie. Chociaż coś czuję, że zwykłe zawieszenie też będzie bardzo dobrym wyborem, bo już poprzedni Sportage dobrze jeździł. Aha, i w trybie Eco zawieszenie jest nieco bardziej miękkie, a w trybie Sport nieco się usztywnia. Niestety, ale nowy Sportage ma inną wadę i to taką sporą, jaką jest wyciszenie wnętrza. O ile jeździ się w mieście, to w kabinie panuje niemal idealna cisza, a układ hybrydowy przełącza się pomiędzy silnikami wręcz niezauważalnie. Co prawda, mocne wciśnięcie gazu powoduje nieco wycia silnika, ale na szczęście skrzynia biegów nie jest bezstopniowa, stąd też to nie jest ciągły dźwięk. Chociaż to też powinno być moim zdaniem nieco lepiej odizolowane dźwiękowo, ale w mieście, zwłaszcza jak słuchamy coś tam muzyki, no to powiedzmy, że nam to tak bardzo nie przeszkadza. Niestety, wszystko zmienia się w trasie, gdzie powyżej 110, 120 km na godzinę zaczyna się robić głośno. I to nawet bardzo. 120 to jest taka moim zdaniem granica prędkości, bo powyżej jest już naprawdę bardzo nieprzyjemnie. I to nawet nie chodzi o wycie silnika przy przyspieszaniu, tylko ogólnie o szum, jaki dochodzi nam do uszu. I to jest bardzo dziwne, bo nie przypominam sobie, żeby w poprzedniej, 4. generacji była taka przypadłość. I to wygłuszenie to chyba jest największe rozczarowanie w nowej Kii Sportage, bo poza tym to naprawdę bardzo dobre auto. Muszę też pochwalić nowe światła, które teraz mogą być w technologii Matrix LED i świecą naprawdę świetnie. To jest też chyba jedna z niewielu różnic względem bliźniaczej konstrukcji od Hyundai'a, czyli modelu Tucson, bo on jeszcze takiej opcji nie ma. I to jest też jedna z tych opcji, którą warto wybrać, bo jazda w nocy z tymi światłami jest naprawdę świetna. To czas porozmawiać o cenie. Nowa Kia Sportage startuje od 106 000 zł za wersję z silnikiem benzynowym 1.6 turbo o mocy 150 koni, manualem, napędem naprzód i z wyposażeniem M. Dopłata do automatu i miękkiej hybrydy to 11 000 zł. Najtańszy diesel o mocy 115 koni, też z manualem i przód napędem, to wydatek 115 000 zł. Najdroższe są oczywiście hybrydy, bo taka jak testowana, czyli 230-konna, startuje od 148 000 zł za przód napęd oraz 157 000 za napęd 4x4. Odmiana PHEV, czyli ta plug-in, w podstawie zawsze ma 4x4 i jej cennik zaczyna się od 178 000 zł. Mój egzemplarz kosztował 207 800 zł i miał dodatki, które teraz widzicie na ekranie. W ofercie wciąż też jest Sportage 4. generacji, jego cennik startuje od 85 000 zł, ale tu mowa o niższym wyposażeniu S oraz o wolnossącym silniku 1.6. Jeśli porównamy ten sam silnik i to samo wyposażenie, czyli na przykład 1.6 diesel o mocy 115 koni z manualem i napędem naprzód oraz wyposażeniem M, to cena za poprzednią generację jest o 10 000 zł niższa, gdzie stara wersja kosztuje 105 000, a nowa 115 000 zł. Niestety wszystko drożeje. Test poprzedniej generacji kończyłem takimi słowami. Oby nowa generacja nie była zbyt przekombinowana i na pewno będzie hitem. No cóż, może i auto wydaje się mocno przekombinowane z zewnątrz, ale tak naprawdę pod tym futurystycznym wyglądem kryje się wciąż bardzo dobre auto. A może i nawet lepsze, bo auto jest większe, tym samym nieco bardziej praktyczne, lepiej wykonane i ma większy wybór silników. Do tego naprawdę nieźle się prowadzi i może mało palić, chociaż tylko w mieście. Niestety, pojawiły się też wady, takie jak duże spalanie w trasie, ale największa to tak naprawdę słabe wyciszenie, które powyżej prędkości 120 km na godzinę jest naprawdę męczące. Dodatkowo osiągi mogły być nieco lepsze, a w kabinie powinno być mniej plastiku piano black. Chociaż niektórzy podobno to ostatnie lubią. Tak czy inaczej, moim zdaniem Sportage 5. generacji będzie również bardzo dobrze się sprzedawał, tak samo jak i jego poprzednik. Cześć! Aha, i ktoś mnie pytał w komentarzach, żeby porównać to auto do Tucsona. No cóż, mechanicznie to są niemal te same auta, różnica to przede wszystkim wygląd. Wygląd i światła matrycowe, których Tucson jeszcze nie ma, ale pewnie niedługo i to się zmieni. Mi osobiście Sportage nieco bardziej przypadł do gustu. Jeszcze raz, cześć!